Mariusz, w gościnnej kawiarence Art Inkubatora w Łodzi chciałbym Cię namówić na rozmowę o tutoringu. Mariuszu, tutoring występuje w przestrzeni edukacyjnej obok takich pojęć jak coaching, jak mentoring, edukacja alternatywna, zindywidualizowane nauczanie. Czym w istocie jest tutoring? Tutoring to jest skomplikowana sprawa, dlatego że każdy go może postrzegać inaczej. Ja mogę powiedzieć, jak ja widzę tutoring i jak ja go mogę definiować. Dla mnie tutoring to jest metoda wspierania człowieka w trakcie zmiany, którą przeżywa. Taką zmianą może być też nabywanie wiedzy i umiejętności, czyli edukacja. Ważne, żeby ta zmiana odbywała się w oparciu o jego autentyczne talenty i w skoncentrowaniu na tym, co go interesuje, na tym, co on może zrobić, a nie w koncentrowaniu się, jak mówi tradycja nasza szkolna, na brakach bardzo często, czyli uzupełnianiu ciągle tego, co odbiega od średniej. Ważne jest, żeby to było w atmosferze wzajemnego szacunku, partnerskiej relacji. I tutor wykorzystuje swoje własne doświadczenia i życiowe, i profesjonalne. Mariuszu, ale mówisz o takim bardzo zindywidualizowanym podejściu, że tutoring daje taką możliwość. Wiesz, ja bym chciał na to spojrzeć z takiej perspektywy prawdziwej pedagogiki. Czy tutoring wpisuje się w coś takiego jak ta dawna pedagogika klasyczna, 1 na 1, towarzyszenie? Jak byś to widział? Nie wiem do końca, bo tak jak edukacja jest stara jak świat, jak ludzkość, tak pewnie i metody pracy też ciągle ewoluują i się rozwijają. Jestem przekonany, że choćby przed wojną jeszcze, II wojną światową, w Polsce było stosowane coś takiego jak korepetycje, co dzisiaj jest bardzo rozwinięte. Korepetycje to jest relacja 1 na 1. I teraz ważne, czy korepetytor wykorzystywał autentyczne zdolności swojego ucznia i jak z nim pracował, jak go traktował. Jeżeli go traktował tak jak Korczak na przykład, jak mówimy o czasach przedwojennych, to na pewno to można by określić tutoringiem. A w związku z tym powiedz mi, jak to się stało, że tutoring znalazł się również w Polsce? I tu dotkniemy osoby profesora Zbigniewa Pełczyńskiego, który był przez lata chyba jedynym polskojęzycznym tutorem w Oksfordzie i który opowiadał mi właśnie tą historię tutoringu oksfordzkiego i również to, że w momencie, kiedy on zaczynał pracę, zaraz po II wojnie światowej w Oksfordzie, to ta metoda nie była jeszcze do końca wykrystalizowana. To się kształtowało cały czas i pewnie dzisiaj się jeszcze rozwija. Mimo tych wcześniejszych doświadczeń. Tak, ale właśnie profesor Pełczyński, kiedy przeszedł na emeryturę, przyjechał do Polski i założył organizację Szkoła Liderów, w której wykorzystywano tą metodę indywidualnej pracy, indywidualnego wsparcia dla edukacji liderów społecznych. No i myślę, że w ten sposób pojawił się tak instytucjonalnie tutoring w Polsce. To było gdzieś 21 lat temu, ale równolegle, już przechodząc ściśle do edukacji, we Wrocławiu z mojej inicjatywy powstały autorskie licea artystyczne, które w swoim założeniu od początku miały pracę indywidualną, jak najdalej posuniętą indywidualizację, ale też pracę w atmosferze dialogu. Ja nie wiedziałem, że to jest atmosfera dialogu, że to się tak nazywa, ale chodziło o to, żeby na pierwszym miejscu był wzajemny szacunek i porozumienie. Tak się zdarzyło, że w 1998 właśnie tutaj w Łodzi spotkałem profesora Janusza Tarnowskiego, księdza profesora, który uświadomił mi, że metoda pedagogiczna, którą stosujemy w ALA, to jest pedagogika dialogu. Z kolei w 2008 roku przyjechał do naszej szkoły właśnie profesor Pełczyński. I on miał spotkanie z nauczycielami, z uczniami, opowiadał o Oksfordzie, o Cambridge, ale na koniec zapytał o to, co my ciekawego robimy tutaj w szkole. I opowiedzieliśmy o naszym podejściu
uczniów i profesor Pełczyński stwierdził, że to, co robimy, to jest tutoring. I to traktować należy jako początek tutoringu? I właśnie, no nie wiem, czy to jest początek tutoringu, czy początek tutoringu to jest właśnie ten rok 1995, kiedy powstała szkoła, gdzie w ten sposób i w takiej atmosferze uczniowie mogli odbywać edukację. Wspomniałeś księdza profesora Janusza Tarnowskiego. To warto byłoby chyba powiedzieć, jakie są zatem źródła filozoficzne, światopoglądowe tutoringu. Tego, o którym ty już mówisz, tego, którego doświadczasz, praktykujesz. No, na pewno tutoring, o którym mówimy, można wpisać i odnieść do filozofii Martina Bubera, do filozofii dialogu, ale tak światopoglądowo to bym powiedział tak. Tutoring to jest wspieranie człowieka w potrzebie. Ale z akceptacją tego człowieka, z taką pełną akceptacją bezwarunkową i w budowaniu partnerskiej współpracy, w której niezwykle istotne jest poszanowanie, wzajemne poszanowanie godności. Nie trudno jest zauważyć, że każdy człowiek to poczucie godności ma wpisane w siebie i w sobie nosi. I naruszenie poczucia godności skutkuje bardzo przykrymi konsekwencjami najczęściej. Czy tutoring w związku z tym, mając takie źródła, mając takie podstawy filozoficzno-światopoglądowe, może stać się panaceum na tego typu zjawiska niekorzystne, które przecież są, powiedzmy sobie szczerze, dość powszechne? Ja myślę, że na pewno jest odpowiedzią na problemy współczesnej szkoły. Niedawno czytałem taką ciekawą książkę duńskiego pedagoga Jespera Juela. Kryzys szkoły, co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców. I on tam stawia ciekawą diagnozę. Tak naprawdę, że przyczyną kryzysu w szkole jest chyba kryzys relacji, które są niewspółczesne, się przyżyły, albo może gdyby zawsze były oparte o ten wzajemny szacunek, to tego kryzysu nie musiałyby przechodzić. I tutoring, czyli zmiana podejścia nauczyciela do ucznia, no jest odpowiedzią na te postulaty Jespera Juela. Tutoring jako zmiana, nawiążę do ostatniego zdania twojej wypowiedzi. Zmiana o jakim charakterze? Rewolucyjnym, jak chcą to widzieć niektórzy? Ostatnio w rozmowie z jednym z dyrektorów, który uczestniczy w naszym projekcie Wychowaj Człowieka Mądrego, właśnie takiego sformułowania on użył, że to, co w tym projekcie proponujemy, to zmiana rewolucyjna, czy też zmiana ewolucyjna. Pewnie można to postrzegać jako jakąś silną, mocną zmianę, ale ja sobie myślę, że tam, gdzie się pracuje z człowiekiem, z osobą, niedobre są rewolucje. Że to wszystko musi przebiegać w jakimś procesie, dłużej lub krócej trwałym, ale ja bym powiedział, że to jest ewolucja, która być może, miejmy nadzieję, że się właśnie zaczyna, że będą nauczyciele, którzy zobaczą, że tego typu praca, taka metoda jest skuteczna, że poprawia się atmosfera szkoły, że dzieci przychodzą, czy młodzież z większą radością, a też być może nauczyciele też będą mieli większą satysfakcję z tych relacji, które budują. Ale to musi potrwać, bo nie zrobi się takiej zmiany, jeżeli w szkole będzie 5-6 nauczycieli, którzy będą tak pracować. Ważne jest, żeby od nich zarażali się kolejni. I tak możemy ogarnąć być może całą polską szkołę. Podzielam ten pogląd o tym, że tutoring jest zmianą ewolucyjną, a więc jest procesem trwającym dłużej, chociaż pewnie coś, co dotyka również zmiany mentalności, może niektórym wydawać się pewną rewolucją, ponieważ tak naprawdę chodzi o odejście od metodyki pracy z programem ku metodyce pracy z uczniem, przeniesienie jakby pewnych akcentów. Tak. Ale poruszyłeś wątek, który mnie bardzo w tutoringu, nie ukrywam, zachwyca. Mianowicie takie bardzo jego szerokie oddziaływanie. Nawet
użyłbym sformułowania, że tutoring jest kompleksową zmianą edukacyjną. Podzielasz ten pogląd, Mariuszu? Myślę, że może być kompleksową zmianą i tak ją widzimy w projekcie, który realizujemy, prawda? Że to nie tylko jest zmiana relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem i zmiana podejścia, ale to jest trochę, znaczy w dużym stopniu propozycja zmiany sposobu zarządzania szkołą. Chodzi o to, żeby dyrektor był również tutorem dla swoich nauczycieli. Ja uważam, że cały program wychowawczy i ukryty jest w relacjach między kadrą nauczycielską. W taki sposób, jak dyrektor traktuje nauczycieli, jak nauczyciele traktują się nawzajem, jak traktowani są pracownicy obsługi szkoły, to wszystko promieniuje na to, jakie relacje budują się w środowisku rówieśniczym uczniów, ale też i pomiędzy uczniem i nauczycielem. I sposób postępowania dyrektora jest tutaj niezwykle ważny. Dyrektor powinien być już w tej chwili chyba mniej menedżerem szkoły, bardziej liderem tej szkolnej społeczności. No to jest bardzo ważne, co powiedziałeś i rzeczywiście współczesne trendy czy koncepcje zarządzania mówią o tym, że aby można było mówić o poprawie tego klimatu, który decyduje o efektywności danej organizacji, osiąganiu celów, koniecznym jest oczyszczenie przedpola, czyli wyeliminowanie wszelkich objawów lęku i strachu w danej instytucji. Czyli, krótko mówiąc, zapewnienie, rozszerzenie sfery komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa. To z pewnością tutoring przynosi, prawda? Tak, zdecydowanie. To bardzo mocno widać w szkołach wrocławskich, które brały udział w końcu w 8-letnim projekcie. I współczesne badania Sławka Krzechały jakby pokazują, że tutoring w szkołach w tej chwili wrocławskich już zamknął swoją historię. Ja mam nadzieję, że nie do końca formalnie zamknął. Natomiast właśnie ta zmiana relacji, która towarzyszyła wdrażaniu, pozostanie na trwałe. Skoro mówisz o wrocławskich doświadczeniach, myślę, że warto byłoby też przy okazji powiedzieć o tym, co się zadziało od momentu, kiedy założyłeś szkołę. No, szkołę zupełnie niezwykłą jak na tamtejsze, no i nawet powiedzmy sobie szczerze obecne uwarunkowania polskiej edukacji, ale przecież byliśmy wspólnie razem w kolegium tutorów. Pytanie jest o to, jak wiele instytucji, bo Ty reprezentujesz Instytut Tutoringu Szkolnego, jak wiele instytucji oprócz naszego instytutu jeszcze zajmuje się promowaniem tej metody. Zostańmy przy tym. Ja myślę, że warto w tym momencie wrócić do historii tutoringu trochę w Polsce, bo zdążyłem powiedzieć, że profesor Pełczyński przywiózł tutoring do szkoły liderów, prawda? Ale to miało swoje konsekwencje. Jednym z tutorów w szkole liderów był Piotr Czekierda, który tak zachwycił się właśnie tą metodą pracy, że przyjeżdżając do Wrocławia zapytał Jarka Traczyńskiego, czy przy Towarzystwie Edukacji Otwartej nie można by otworzyć placówki, która upowszechniałaby tutoring w ogóle. To nie chodziło o tutoring w szkole, ale w ogóle tutoring. I w ten sposób powstało w Towarzystwie Edukacji Otwartej Kolegium Tutorów. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale to towarzystwo jest również organem prowadzącym autorskie licea artystyczne i akademickie. No i w ten sposób tutoring dotarł do Wrocławia. Po wizycie profesora Pełczyńskiego, który stwierdził, że w ALA jest tutoring, w jakiś sposób zostałem zaproszony do współpracy w Kolegium Tutorów i udało nam się z pomocą dyrektora Wydziału Edukacji pani Lilii Jaroń, ówczesnego dyrektora Wydziału Edukacji, wprowadzić tutoring do 3 wrocławskich gimnazjów. I właściwie można powiedzieć, że to jest początek rozwoju tej metody w szkole, bo ten projekt trwał 8 lat i w ostatnim roku
uczestniczyło w projekcie 30 szkół. Chciałbym teraz zapytać Cię o to, jak postrzegasz perspektywy rozwoju tutoringu dzięki projektowi Wychować człowieka mądrego. Co ten projekt może oznaczać dla rozwoju tutoringu? No ja mam nadzieję, że to jest początek ewolucji, że przez ten rok, gdzie mamy możliwość takiego kontrolowanego trochę, czyli wspieranego wdrażania tutoringu w ponad 70 placówkach, wśród których są też młodzieżowe ośrodki wychowawcze i MOS-y, nie tylko szkoły. Ważnym czynnikiem jest, że ten projekt jest monitorowany przez naprawdę dobrych ewaluatorów i będzie można potwierdzić jego wyniki. Jeżeli to zakończymy sukcesem, a moim zdaniem nie ma innego wyjścia, to się musi zakończyć sukcesem. I wtedy po prostu tutoring do polskiej szkoły wejdzie z potrzeby. Tu chciałbym jeszcze powiedzieć o takim swoim doświadczeniu z projektu wrocławskiego, który wśród tych 30 szkół wyraźnie pokazał jednak, i to jest ważne dla mnie doświadczenie, że tutoring ma jedną poważną wadę. Tutoring działa i przynosi efekty tylko wtedy, kiedy jest autentycznie praktykowany. I jakby to jest dla nas właśnie tutaj w projekcie bardzo ważne zadanie, jakby wspieranie dyrektorów i nauczycieli w szkołach, żeby autentycznie ten tutoring wprowadzać. Ponieważ ja sam oczywiście uczestniczę, współpracuję z Wami w tym projekcie, no nie będę ukrywał, że to, co mnie bardzo zachwyca, to to, że razem wspólnie z tymi szkołami, z nauczycielami, z dyrektorami kreujemy jakby tę rzeczywistość tutoringową, dlatego że ten tutoring nie ma jakby jednego oblicza, że mówimy o różnych możliwościach, różnych wariantach. Chciałbyś to skomentować? Znaczy ja uważam, no tak jak mówiłem, że tutoringów jest wiele. Właściwie każdy tutor ma swój styl prowadzenia tego działania, tej metody i każde środowisko adaptuje tutoring dla swoich potrzeb. Stąd można powiedzieć, że to nie jest metoda, którą da się przenieść tak wzorcowo według jakiegoś ściśle określonego modelu. To jest metoda, która się ciągle kształtuje, która ciągle przeżywa rozwój, korekty i potrafi, to jest chyba jej ogromną zaletą, potrafi dostosować się do potrzeb tego konkretnego środowiska. Ja jestem przekonany, że wspólnie z tymi szkołami, które zakwalifikowane zostały do naszego projektu, rzeczywiście stworzymy nową jakość. A mówiłeś o dyrektorce Wydziału Edukacji z czasów, kiedy tutoring był wdrażany we Wrocławiu, w wrocławskich gimnazjach. I pamiętam, że też mieliśmy taki projekt, w którym uczestniczyła pani Grażyna Jarmusz z tego samego wydziału. Zapamiętałem jej zdanie, utkwiło mi bardzo mocno w pamięci, że tutoring to jest naturalna praca nauczyciela. Ja zgadzam się z takim określeniem, że jest to coś, co tkwi w nauczycielach i naprawdę tak chcemy pracować. Usłyszałem kiedyś takie określenie, że tutoring jest to powrót do ustawień fabrycznych. Ja bym wtrącił tutaj wypowiedź księdza profesora Janusza Tarnowskiego. On powiedział kiedyś coś takiego, że on wie o tym, że jest opisywany jako twórca pedagogiki dialogu, ale on musi powiedzieć, że on nie jest twórcą pedagogiki dialogu, on tą pedagogikę tylko opisał. Dlatego, że ta pedagogika jest stara jak świat. Jest oparta o naturę człowieka i po prostu z tej natury wynika. I ja myślę właśnie, że skuteczność tej metody jest ukryta właśnie w tym, że to jest zgodne z naturą człowieka. Człowiek po prostu w tej atmosferze się czuje bezpiecznie i może autentycznie otworzyć swoje szare komórki na wiedzę, którą ma zdobyć. I to właściwie jest podsumowanie tego, czym jest tak naprawdę tutoring, co jest jego istotą.